Silnik wygląda bardzo ładnie, no niestety jest uszkodzony. O, zdjąłem ten dekielek. To jest ten element odkurzacza, czy silnika odkurzacza, który jest niestety uszkodzony. O, stojan mamy wymontowany. Prowadzi do tego przewodu oznaczonego na żółto, to jest przewód idący do drugiego szczotkotrzymacza, czy do drugiej szczotki. To jest ten, który powinien działać, ten wirnik. Wkładam go tutaj do środka. Nie mamy połączenia. Wciskam ponownie tak, żeby był włączony. Mamy połączenie. Ale okazuje się, że silnik jednak jest sprawny. Jeszcze raz go włączę. Włożyłem już tutaj przewód taki właśnie w oplocie długości mniej więcej 2,5 metra. O, już ten wywiercony otworek nagwintowałem. Tutaj przewód ochronny do obudowy odkurzacza jest podłączony. Ok. Tutaj uwaga, żeby ta smarowniczka ładnie trafiła w ten przewidziany na nią otwór. O. Wyłączony. Włączony. Cześć, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na kolejną część przygody ze starym odkurzaczem Electrolux Model 5 z 1924 roku. Odkurzacz, który już kilka razy tutaj na kanale się pojawiał. W poprzednim odcinku, czy w jednym z poprzednich odcinków rozmontowaliśmy identyczny typ odkurzacza Electrolux 5, chyba z 25 roku. Taki dosyć kiepsko zachowany, aczkolwiek może jeszcze uda się coś z tym odkurzaczem zrobić. W każdym razie sporo części z niego jest do wykorzystania i wyjęliśmy przede wszystkim z tego odkurzacza stojan razem z wirnikiem, bo to są dwa elementy, które w tym ładnie zachowanym odkurzaczu niestety są wadliwe. W dzisiejszym odcinku chciałbym wszystkie te elementy odkurzacza na razie odłożyć. Chciałbym ten stojan z tym wirnikiem zamontować w tym odkurzaczu, no i wtedy zobaczymy, czy będzie to miało szansę działać. Niestety z tymi odkurzaczami problem jest taki, że nie można tutaj po prostu, nie wiem, wyjąć silnika, tak jak na przykład ten z typu 300 z lat PRL-u, bo silnik w tych odkurzaczach Electrolux 5 jest tak, można powiedzieć, zintegrowany z całą tylną obudową, z tą rączką. To są wszystko elementy silnika, także no nie ma silnika jako oddzielnego elementu. Trzeba wymieniać tutaj te wadliwe części. Oczywiście można by pójść na łatwiznę i na przykład w takim odkurzaczu zamontować troszeczkę mniejszy, bo ten się nie zmieści, ale zamontować na przykład silnik od odkurzacza Gamma 2 albo od niemieckiej Omegi ręcznej. Myślę, że takie silniki by się tutaj zmieściły i przy odrobinie kombinacji dałoby się je tutaj zamontować, no ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby taki ładny zabytek pracował przy wykorzystaniu oryginalnych części z epoki. I to spróbujemy dzisiaj zrobić. Czy to się uda? Nie wiem. Wstępnie sprawdziłem te elementy. Wydają się sprawne, ale czy będzie to rzeczywiście działało po zamontowaniu w tym odkurzaczu? Nie wiem. Zobaczymy w tym odcinku. Ten zniszczony odkurzacz Electrolux na razie spakowałem do kartonu i odstawiłem. On się nam jeszcze przyda, do niego wrócimy. Zostawiłem tutaj ten, który dzisiaj spróbujemy zreperować i zostawiłem te dwa elementy, które przy naprawie tego odkurzacza, czy przy próbie naprawy tego odkurzacza będą nam potrzebne. Bierzemy się teraz za rozmontowanie po raz kolejny, bo jest to już tematem co najmniej jednego odcinka na kanale. Bierzemy się teraz za rozmontowanie tego ładnego odkurzacza. Zdejmuję tutaj przedni dekielek. Wyjmuję worek na kurz. Zresztą pokażę Wam jeszcze raz worek na kurz, który wyjęliśmy z tego zniszczonego odkurzacza. Ten jest pięknie zachowany. Można go praktycznie cały czas używać. A to jest worek, który wyjęliśmy z tego bardzo zniszczonego odkurzacza. Praktycznie taki sam, nie wiem czy nie troszeczkę dłuższy, ale na pewno oryginalny worek od Electroluxa, nie nadający się już niestety do niczego. Wilgoć, czas, złe warunki przechowywania zrobiły swoje. Stawiam ten odkurzacz teraz pionowo i może postawię go na tej gumowej podkładeczce i odkręcimy teraz całą obudowę silnika i wyjmiemy z odkurzacza te wadliwe elementy. Tak jak powiedziałem, wszystko to już robiliśmy, więc ja szczególnie nie komentuję. Rozkręcam szybko te wszystkie elementy odkurzacza, wyjmuję szczotki,
bardzo ładnie zachowane. Zresztą w tym zniszczonym odkurzaczu Electrolux szczotki też o dziwo były w całkiem niezłym stanie. Tutaj odkręcam śrubki. Wyjmuję silnik. Silnik wygląda bardzo ładnie, no niestety jest uszkodzony. No i teraz demontujemy ten silnik, żeby wyjąć z niego te wadliwe części. Odkręcam tutaj śrubkę z nakrętką. Zdejmujemy cały układ ssący. Są takie 3 sprężynki, które trzeba odczepić. Zdejmujemy tę część układu ssącego, zdejmiemy też tę turbinkę. Teraz już zeszło. Ważne, żeby tutaj nie powyginać tych aluminiowych elementów. Za to starałem się delikatnie jakoś to podważać. Dobra, mamy turbinkę. Tu jest jeszcze taka podkładeczka na samym końcu. Turbinka wchodzi tak. Tutaj ta podkładka, żeby tego nie zgubić, odkładam. Teraz muszę odkręcić te 2 śruby. Jeszcze jedna. Teraz trzymając za stojan spróbuję albo wyjąć cały wirnik, albo zdjąć ten przedni dekielek. O, zdjąłem ten dekielek. Założę sobie rękawiczki, żeby mocniej za ten wirnik złapać. I jest już wyjęty. To jest ten element odkurzacza, czy silnika odkurzacza, który jest niestety uszkodzony. Zaraz sobie przypomnimy, o co z nim chodziło. No a tutaj mam ten stojan, na którym zacząłem nawet zakładać nową izolację na te przewody, ale okazało się, że one są w takim stanie, że zaraz się tutaj, jak zacząłem nimi ruszać, to zaraz się tutaj zaczynały odłamywać, więc cały ten stojan, żeby mogło to działać, trzeba będzie jeszcze raz przewinąć nowym drutem, wyprowadzić tutaj przewody i myślę, że wtedy będzie to sprawne. Na razie odczepię te przewody, które tutaj już poprzednio przylutowałem. O, stojan mamy wymontowany. Tutaj część pracy jest tak naprawdę już wykonana, bo mamy wyprowadzone nowiutkie przewody, które tutaj prowadzą do rączki. Jeden przewód idący do wyłącznika, jeden przewód idący tutaj już bezpośrednio do przewodu zasilającego. Zaraz odczepię tą taśmę izolacyjną, którą ja ten przewód zabezpieczyłem. Przy okazji, skoro mamy te 2 stojany wyjęte, to jest ten wadliwy, to jest ten, który mam nadzieję, że może będzie działał. Przynajmniej w poprzednim odcinku sprawdziliśmy miernikiem, że te cewki powinny być, połączenie na nich, czy obwód nie powinien być przerwany, o ile nic tutaj się nie ukruszyło. Patrzę sobie, jak to jest zrobione. Mamy tutaj tak, ten przewód to jest przewód wchodzący od wyłącznika, ten jest wchodzący od jednej z żył z przewodu zasilającego. No to popatrzmy, ten wchodzi tutaj, jest nawinięty na tej cewce, wychodzi tutaj, ten z czerwonym oznaczeniem to jest przewód prowadzący do jednej ze szczotek, a ten od wyłącznika wchodzi tutaj, prowadzi tędy do tego uzwojenia, jest tutaj nawinięty i tutaj prowadzi do tego przewodu oznaczonego na żółto, to jest przewód idący do drugiego szczotkotrzymacza, czy do drugiej szczotki, czyli tutaj będzie analogicznie, tu już sobie je tak oznaczyłem, ten przewód będzie połączony z wyłącznikiem, wchodzi tutaj, jest nawinięty na to uzwojenie, wychodzi tutaj do szczotki, a tutaj jest odłamany, pęknięty przewód, który wchodzi do tego uzwojenia i wychodzi tutaj z tej strony, łączy się z tym przewodem prowadzącym do szczotki. Podczas przezwajania tego stojana trzeba to będzie analogicznie zrobić. No i to jest ten wadliwy wirnik. Sprawdziliśmy już w jednym odcinku. Jak tutaj dotkniemy miernikiem z 2 stron do tych wycinków komutatora, to tylko w jednej, jedynej pozycji jest połączenie, czyli sprawne jest gdzieś tu jakieś jedno uzwojenie, natomiast we wszystkich innych pozycjach jest przerwa, nie ma połączenia, czyli nie ma prawa ten wirnik pracować. Jak się ustawi go dokładnie tak, żeby szczotki
dotykały do tych sprawnych wycinków komutatora, to on nawet po podłączeniu zasilania minimalnie ruszy, przekręci się i oczywiście wyłączy, bo już dalej nie ma tutaj połączenia. Trzeba by go przekręcić znowu w tę samą pozycję. No, także wirnik jest ewentualnie do przewinięcia, chociaż ja raczej tego nie zrobię, no ale zobaczymy, na razie go zostawiam. Natomiast na tym wirniku, przynajmniej tak jak sprawdziliśmy w poprzednim odcinku miernikiem, wszędzie tutaj dotykając sondami miernika z każdej strony mamy połączenie pomiędzy tymi wycinkami komutatora, czyli teoretycznie te uzwojenia powinny być sprawne. Czy to będzie działało? Zobaczymy. Spróbujmy teraz po prostu zamontować ten stojan tutaj w tej obudowie. Ja sobie to tak oznaczyłem, że ten czerwony przewód to była szczotka po mojej prawej stronie, żółty to była szczotka po lewej stronie, ten prowadził tutaj do wyłącznika, a ten prowadził do tego przewodu idącego już tutaj do rączki i dalej do przewodu zasilającego. No dobra, to ja teraz spróbuję ostrożnie wlutować tutaj te wszystkie przewody i zamontować ten stojan w obudowie silnika. Ok, wszystkie przewody mam tutaj polutowane. Przepraszam, że ja tego na bieżąco nie filmowałem, no ale trochę musiałem się skupić tutaj na tym lutowaniu, bo tam jest dosyć niewygodny dostęp. Brzmi bardzo łatwo, musimy połączyć dwa przewody do szczotek, jeden przewód do wyłącznika, jeden do przewodu idącego tutaj przez rączkę już bezpośrednio do przewodu zasilającego, ale jednak trzeba tu trzymać, żeby to nie wypadało, tutaj lutować, tutaj jeszcze założyć te termokurczki. No, trochę się z tym namęczyłem, nie chciałem przedłużać tego filmu, w każdym razie przewody są połączone. To ja teraz wkładam, to jest ten, który powinien działać, ten wirnik, wkładam go tutaj do środka, wkładam go w łożysko, ok, i mogę od razu założyć tę obudowę, tylko nie, podkładka była później, czyli zakładam tutaj też tę obudowę i możemy przykręcić teraz śruby. No ciekawi mnie, czy w ogóle będzie szansa, żeby ten silnik ruszył. Przewody powinny być połączone prawidłowo, ale czy podczas tego mocowania, czy gdzieś tutaj się też znowu nie ukruszył ten przewód? No nie wiem, zobaczymy. To są jednak już bardzo stare, zwłaszcza te przewodziki wychodzące od uzwojeń stojana. One się łatwo kruszą, łamią, może wkładając ten stojan też gdzieś tam w którymś miejscu taki przewód wewnątrz izolacji się odłamał. No to wtedy nie będzie to działało, ale zobaczymy. Ok. Nie zakładam na razie jeszcze całego tego układu ssącego. Włożymy szczotki. Patrzę, czy ta szczotka tam... Tak, dochodzi do komutatora, ok. Teraz z drugiej strony. Tutaj też ładnie weszła. Tak, obie szczotki dotykają do komutatora. Nie możemy niestety sprawdzić tego silnika z tym przewodem przyłączeniowym, bo on jest do wymiany. Wymienimy go też. Ale możemy się podłączyć tutaj do kostki przyłączeniowej. Ona znajduje się, jak się tą rączkę otworzy, to po mojej, tak jak trzymam, to po mojej lewej stronie. Odkręcam tutaj okładzinę tej rączki. O, i tutaj mamy kostkę przyłączeniową. Ten przewód zasilający nawet nie jest specjalnie do niej podłączony. I tutaj wtyczka też jest oklejona taśmą izolacyjną, bo on się nie nadaje, on jest do wyrzucenia. Ale mamy tutaj przewody idące do silnika. Te przewody zostały wymienione ostatnio w jednym z poprzednich odcinków, także one są nowe, o nie nie musimy się obawiać. No i zróbmy teraz próbę z miernikiem. Powinien teraz być odkurzacz włączony. Dotykam tutaj do tej kostki przyłączeniowej. No zobaczcie, miernik teoretycznie pokazuje połączenie. Przyznaję, że przed chwilą robiłem tę samą próbę i nie było tutaj połączenia. Wymieniłem ten element, bakelitowy element wyłącznika, który był tutaj oryginalnie. Pamiętałem, że on już jest tutaj mocno uszkodzony. Założyłem ten od tego zniszczonego odkurzacza i teraz wydaje się to działać. A wcisnę tak, żeby był wyłączony odkurzacz.
Nie mamy połączenia. Wciskam ponownie tak, żeby był włączony. Mamy połączenie. Na obudowę nie widzę tutaj połączenia. No dobra, to myślę, że spróbujemy na znacznie obniżonym napięciu sprawdzić, czy ten odkurzacz rzeczywiście, czy ten silnik rzeczywiście będzie działał. Ten wirnik się tutaj bardzo ładnie i luźno obraca. Zróbmy teraz próbę tego silnika, ale podłączę go na wszelki wypadek z szeregowo włączoną w obwód żarówką. Jeżeli tutaj będzie pełne zwarcie na tym silniku, to będzie się tylko świeciła żarówka, silnik nie ruszy, a jeżeli ruszy, to żarówka będzie się świeciła znacznie słabiej, to jest 100-watowa żarówka, natomiast silnik będzie się obracał wolniej niż powinien się obracać, gdyby był sam podłączony do zasilania. Żarówka, tak jak powiedziałem, jest tutaj szeregowo włączona w obwód razem z tym silnikiem. No i zobaczmy. Super, żarówka się świeci, ale silnik pracuje. Nie mogę go długo zostawiać włączonego, bo on teraz pracuje bez obciążenia. Nie jest założony ten układ ssący, więc będzie się obracał coraz szybciej, może wpaść w zbyt wysokie obroty. Ale okazuje się, że silnik jednak jest sprawny. Jeszcze raz go włączę. Super, bardzo się cieszę. No to w takim razie możemy zmontować teraz też ten układ ssący. Muszę przyznać, że bardzo się z tej próby cieszę. Udało nam się ten silnik przywrócić do działania. Ten wirnik no niestety jest niesprawny. Może jeszcze uda się z nim coś kiedyś zrobić. Na razie go odkładam. Zobaczymy. Ten stojan to jest temat na oddzielny odcinek, ale spróbujemy ten stojan przewinąć, po prostu wyjąć z niego tutaj te oryginalne uzwojenia, oryginalne cewki, dobrać odpowiedniej długości, odpowiedniej grubości drut, dobrać odpowiednią ilość tych zwojów. Będę musiał sprawdzić, ile ich tutaj jest. Spróbujemy go przezwoić i zobaczymy, może będzie on jako część zapasowa do tego odkurzacza, może uda się w jakimś innym silniku wykorzystać. W każdym razie na pewno nie jest to rzecz do wyrzucenia. No a ja teraz tak, po pierwsze zmontuję ten układ ssący, no a po drugie musimy tutaj wymienić ten bardzo zniszczony już przewód zasilający. Zresztą on chyba nie jest oryginalny. Wydaje mi się, że w tych Electroluxach chyba przewody były w jasnym kolorze, prawdopodobnie gdzieś mniej więcej w kolorze tego paska. Ja zamontuję tutaj, zobaczcie, mam bardzo fajny też przewód w oplocie, zresztą już go przy jednym starym odkurzaczu Electrolux wykorzystywaliśmy. To jest przewód trzyżyłowy i to nawet jest bardzo dobrze. Co prawda tutaj oryginalnie były przewody dwużyłowe, ale ja wykorzystam ten przewód trzyżyłowy, bo jednak tutaj pod rączkę tego odkurzacza albo wywiercę tutaj oddzielny otworek, przymocuję też przewód ochronny. Dla bezpieczeństwa niech to będzie z przewodem trzyżyłowym, tylko oczywiście wtyczkę będziemy musieli dać też taką z wejściem na kołek czy na bolec od przewodu ochronnego w gniazdku. Ja nawet mam jakieś takie polskie wtyczki, trochę wyglądające na retro i taką tutaj zastosujemy. Zresztą to też nie jest oryginalna wtyczka, bo to jest polska już powojenna bakelitowa. Nie wiem, z lat 60., może jeszcze z końca lat 50. Przewód, tak jak powiedziałem, też najprawdopodobniej nie jest tutaj oryginalny. Myślę, że z tym czarnym przewodem w oplocie trzyżyłowym i z jakąś taką w miarę retro wtyczką będzie ten odkurzacz ładnie wyglądał, ale też w miarę bezpiecznie pracował. Na razie ten tymczasowy przewód odczepię, on jest odłączony. Zaraz zamienimy go na ten w oplocie. Ok, no to załóżmy teraz ten cały układ ssący. To jest dosyć szybkie i łatwe. Powinno być przynajmniej. Tutaj zakładam tę podkładeczkę. Tutaj zakładam jedną z turbinek. Teraz zakładam tę obudowę. Muszę tutaj zaczepić te sprężynki, które ją trzymają. Ok. Zakładam drugą turbinkę. No i teraz biorę jeszcze śrubkę z podkładką, która to wszystko trzyma i dociska tutaj na osi wirnika i dokręcam.
Myślę, że jest to wystarczająco mocno. No to silnik mamy w zasadzie ładnie zmontowany. Pozostało nam teraz założenie tutaj tego nowego, ale stylizowanego na stary przewodu zasilającego. Włożyłem już tutaj przewód taki właśnie w oplocie długości mniej więcej 2,5 metra. On nie musi być za długi. Tutaj wyprowadziłem już przewody, które będą szły do kostki przyłączeniowej. Przyciąłem je na długość tak, żeby pasowały. Pocynowałem na końcach. Ten żółto-zielony przewodzik ochronny zaraz też odpowiednio skrócimy i prawdopodobnie gdzieś go tutaj do rączki przykręcimy. No, nawet gdybym chciał tutaj zastosować troszkę grubszy przewód, to już bym nie dał rady, bo on by po prostu przez te przelotki, które są tutaj po obu stronach tej sprężynującej odgiętki, po prostu on by już nie przeszedł. Ten przewód, który założyłem, jest chyba maksymalnie na grubość możliwy jeszcze tutaj do założenia. Natomiast on jest tutaj zablokowany. Jeszcze troszkę przykręcę tu jeszcze odrobinę taśmy izolacyjnej, także nie ma niebezpieczeństwa, że nie wiem, podczas jakiegoś ciągnięcia za ten przewód zostanie on tutaj z tej rączki wyrwany. Tutaj już ten przewód fazowy i neutralny mam przymocowany do kostki. Wywiercę teraz tutaj w tym miejscu, już sobie zaznaczyłem otworek, do którego przykręcę przewód ochronny. Identycznie było to zrobione w takim odkurzaczu Electrolux 7, który już tutaj oglądaliśmy. Ktoś właśnie tak to dla bezpieczeństwa przerobił. Ok. Teraz nagwintuję ten otworek i znajdę pasującą śrubkę. O, już ten wywiercony otworek nagwintowałem takim prostym gwintownikiem i znalazłem nawet już śrubkę, która tutaj do tej rączki bardzo ładnie pasuje, także do niej zaraz przymocujemy ten przewód. Może nawet takie oczko założę, żeby nie owijać tego wokół śrubki, tylko po prostu założymy ten konektorek na śrubkę i przykręcimy do rączki. No dobrze, to przewody w rączce tego odkurzacza mamy podłączone, fazowy, neutralny, ochronny do korpusu tego odkurzacza. To jest nowość, której tutaj fabrycznie nie było. Dla bezpieczeństwa myślę, że warto to zrobić. Sprawdziłem jeszcze tutaj dokręcenie tych wszystkich śrubek w tej kostce przyłączeniowej i możemy teraz zamykać już tę rączkę. Ok, i tutaj mamy przewód wyprowadzony. Jeszcze zaraz tę przelotkę muszę tutaj wcisnąć na tę sprężynkę. Ona tak dosyć ciężko wchodzi. O, ale już prawie weszła. A z drugiej strony podłączymy taką dosyć starą polską wtyczkę. Ona na pewno jest nowsza niż ten odkurzacz, ale przynajmniej wygląda troszeczkę jak w takich urządzeniach retro. Chyba w odkurzaczu Electrolux 7 założyłem taką samą. To jest też wtyczka do przewodów trzyżyłowych tutaj do podłączenia tego kołka czy bolca od przewodu ochronnego. Tylko musimy ją oczywiście odpowiednio podłączyć. Ok, wtyczkę mam podłączoną. Tutaj musi być jeszcze miejsce na środku, bo tędy śrubka przechodzi. Tutaj mam przykręcony ten przewód. Jeszcze go zabezpieczyłem taśmą izolacyjną, żeby ten oplot tutaj się nie uszkodził. No to zakładam teraz pokryweczkę. Wkładam nakrętkę. O, i wtyczkę mamy całkiem ładnie zmontowaną. Ok, wtyczkę mamy zamontowaną. Możemy od razu zobaczyć, czy pomiędzy tym gniazdkiem przewodu ochronnego we wtyczce, a obudową odkurzacza mamy połączenie. Tak. A oczywiście tutaj pomiędzy tymi bolcami a obudową nie powinniśmy mieć połączenia i nie mamy. Natomiast tutaj przewód ochronny do obudowy odkurzacza jest podłączony. Ok. No to zamontujemy ten silnik zaraz w obudowie. Ja tu jeszcze nasączyłem troszkę oliwą tę smarowniczkę. Zaraz jeszcze możemy tutaj kilka kropli, w ten sposób było to smarowane. Tutaj w tę drugą też. Wpuszczę tam kilka kropli oliwy. No i zaraz włożymy ten silnik do obudowy.
Teraz włożymy silnik do środka. On tutaj jeszcze miał taką, na krawędzi tej obudowy układu ssącego jeszcze miał taką uszczelkę, ale widzicie, ta uszczelka się kompletnie rozpadła. Ja się boję, że jej fragmenty dostaną się tutaj do tego układu ssącego, więc niech ona już będzie zdjęta i tak. Jakichś rekordów odkurzania tym odkurzaczem nie będziemy bić. Tutaj uwaga, żeby ta smarowniczka ładnie trafiła w ten przewidziany na nią otwór. O, jest. No i teraz przykręcimy tutaj jeszcze 3 śruby trzymające ten silnik w obudowie. Ok. Sprawdźmy teraz, czy mamy tutaj na wtyczce połączenie. Tak. Natomiast przejścia na obudowę tutaj nie mamy, ale pomiędzy tymi bolcami wtyczki przejście przez silnik, przez uzwojenie silnika mamy, czyli wydaje się, że odkurzacz powinien teraz działać. Na próbę podłączyłem teraz ten odkurzacz przez autotransformator. Pamiętajmy tylko, że teraz ten przewód ochronny jest niepodłączony. Autotransformator jest już zasilany, włączę i zobaczcie, odkurzacz rusza. I nawet czuć, jak tutaj dmucha już z tyłu z otworów wylotowych powietrze. Sprawdźmy działanie wyłącznika. Wyłączony, włączony. Wyłączyłem odkurzacz, wyłączam autotransformator, wyłączam zasilanie. Wydaje się, że odkurzacz całkiem fajnie działa. Teraz on pracował przy znacznie obniżonym napięciu. Tutaj jakieś 90 V mi pokazuje na autotransformatorze. Zróbmy jeszcze jeden test. No, nie każdy ma w domu autotransformator, żeby tam przy jakimś niższym napięciu taki odkurzacz uruchomić i potem ewentualnie powoli podnosić napięcie, ale warto byłoby jednak takie stare urządzenia uruchamiać na przykład przez tak zwaną żarówkę. On jest teraz połączony szeregowo przez żarówkę. Dałem tutaj taką możliwie mocną, bo jak będzie żarówka, nie wiem, 100W czy nawet słabsza od 100W, to ona będzie dosyć jasno świeciła, odkurzacz będzie bardzo powoli działał. Ta jest już, nie wiem, nie pamiętam, ale to jest bardzo mocna żarówka. Odkurzacz, ona się powinna delikatnie żarzyć, a odkurzacz powinien całkiem przyzwoicie z nią działać. Zobaczmy. Także myślę, że warto taki odkurzacz przez taki zestaw uruchamiać. Ja to zrobię troszeczkę ładniej, żeby to nie było tak po prostu na przewodach podłączone. Przy okazji sobie popatrzyłem tutaj na ten komutator, czy nie ma jakiegoś nadmiernego iskrzenia, ale wydaje się, że wszystko całkiem ładnie działa. Postawiłem już tutaj odkurzacz na płozach na moim stole warsztatowym. Właściwie to, żeby go do końca zmontować, musimy tylko włożyć worek na kurz i zakręcić ten dekielek. Obiecałem w jednym z komentarzy, że sprawdzę, czy worki na kurz od odkurzaczy Electrolux 7 pasują do odkurzaczy Electrolux 5 i vice versa. One wydają się bardzo podobne, ale jednak te od Electroluxa 7 są, przynajmniej te obręcze do mocowania ich są troszkę mniejszej średnicy. O, ona tutaj w ogóle wpada do środka i też sprawdziłem, że ten worek od odkurzacza Electrolux 5, no sam worek wejdzie, ale ta obręcz jest za szeroka do Electroluxa 7. No, nie wiem po co taką różnicę wprowadzono. No, w każdym razie cały ten korpus odkurzacza Electrolux 7 jest troszeczkę węższy i tych worków, w każdym razie tych obręczy od worków nie da się w nich zamieniać. Ok, wkładam tutaj teraz do środka ten worek od Electroluxa 5. Wkładam tutaj dekielek. Muszę go troszeczkę podnieść. Zapinam klamerki. Jedna, druga, trzecia. Mogę odkurzacz postawić teraz ponownie na tych płozach. Te płozy to jest bardzo fajna rzecz.
Niewiele już egzemplarzy odkurzaczy z tymi płozami się zachowało. Nie wiem, czy pamiętacie, ja w jednym z odcinków odrysowałem sobie te płozy. Spróbuję kupić taki pręt o średnicy, jeżeli dobrze pamiętam, 5 mm i spróbuję na giętarce wygiąć takie płozy do jednego z moich odkurzaczy. O tych płozach zresztą już w jednym z odcinków o odkurzaczach Electrolux 5 mówiliśmy. To jest właściwie wszystko. Odkurzacz mamy zmontowany, jak widzieliśmy, całkiem fajnie działa, zresztą za chwilkę go jeszcze raz uruchomimy, może też po podłączeniu przez żarówkę. To, co mam tutaj na stole, to jest tak, oryginalny, wyjęty z tego odkurzacza stojan silnika, w którym ukruszył się jeden z przewodów, tutaj ten, idący do uzwojeń. Ja spróbuję ten stojan przewinąć, o tym myślę, że będzie też jeden fajny odcinek. Mamy wyjęty z tego odkurzacza wirnik, który niestety jest uszkodzony. Tutaj muszą być przerwane, spalone uzwojenia. Tak jak sprawdzaliśmy miernikiem, tylko w jakiejś jednej pozycji jest połączenie. W innych pozycjach nie mamy, czyli ten wirnik jest niesprawny, byłby też do przewinięcia, chociaż nie wiem, czy mnie uda się to zrobić tutaj u mnie w warsztacie. Odłączyliśmy od tego odkurzacza przewód, który tutaj był zamontowany, raczej chyba nie oryginalny. Wydaje mi się, że w tych odkurzaczach były takie przewody mniej więcej w kolorze tego paska, w każdym razie jasne. No a jeżeli ten przewód jest oryginalny, taki w oplocie, to już niebezpiecznie jest go używać. Tutaj ta izolacja na pewno jest poniszczona. Polska wtyczka bakelitowa, powojenna. Pewnie była tutaj jakaś troszeczkę podobna niemiecka czy szwedzka wtyczka w tym odkurzaczu, która z czasem została wymieniona. Zamontowaliśmy tutaj, szczerze mówiąc, bardzo podobny taki przewód w oplocie. Zamontowaliśmy, no, powiedzmy współczesną, czy taką gdzieś tam z lat 60. czy 70. wtyczkę. Przewód jest w odróżnieniu od tego trzyżyłowy. Mamy tu przewód ochronny przymocowany do śrubki, którą zamontowaliśmy wewnątrz rączki tego odkurzacza dla bezpieczeństwa użytkowania. Tak nie było oryginalnie zrobione, ale jednak lepiej dla bezpieczeństwa użytkowników tego odkurzacza to zrobić. No i to jest właściwie wszystko. Przypominam, że wirnik i stojan, który jest zamontowany w tym odkurzaczu, wyjęliśmy z takiego już bardzo, bardzo zniszczonego, przynajmniej z zewnątrz, odkurzacza Electrolux 5, którym, nawiasem mówiąc, też się jeszcze zajmę i na pewno go na razie wyczyszczę, a z czasem być może zamontuję w nim też jakieś sprawne elementy, stojan, wirnik i mam nadzieję, że będzie działał. Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj nie daję za wygraną. Przewinę te cewki tego stojana i być może nawet on z czasem wróci do tego odkurzacza. Boję się, że tutaj jednak ten stojan z oryginalnymi uzwojeniami i częściowo oryginalnymi tymi przewodami, no też może z czasem się to ukruszyć, więc wtedy będziemy mieć taki stojan na wymianę. To jest wszystko. Cieszę się, że ten odkurzacz działa. Zaraz zrobimy jeszcze raz jego próbę. Ja bardzo Wam dziękuję. Tak naprawdę o tym odkurzaczu były chyba do tej pory 3 dłuższe odcinki, ale ostatecznie udało się go przynajmniej na jakiś czas doprowadzić do działania. Zobaczmy jeszcze raz na koniec, jak to urządzenie działa. Ja ten odkurzacz też podłączyłem tutaj, tak jak to już przed chwilą robiliśmy, szeregowo przez taką dużą żarówkę. Zasilanie jest już włączone, czyli włączam sam odkurzacz. Całkiem fajnie, ja jestem z działania tego odkurzacza naprawdę zadowolony. A na sam koniec filmu chciałem jeszcze przypomnieć, że do tego odkurzacza jest też walizeczka. Ona jest na pewno od odkurzacza Electrolux, aczkolwiek nie jestem pewien, czy akurat od modelu Electrolux 5. Wydaje mi się, że może być od troszeczkę innego modelu, ale i tak jest fajna. Jest tutaj ssawka, jest tutaj taka gięta rura. No i to, co jest naprawdę fajne, przepraszam, jest tutaj jeszcze jedna ssawka, nawiasem mówiąc, ta też nie jestem pewien, czy ona jest rzeczywiście od Electroluxa, ale to, co jest bardzo fajne, to jest metalowy taki wąż
Momencik, ostrożnie go tutaj wyjmę. Metalowy wąż, nie wiem czy pamiętacie, chyba w pierwszym czy w drugim odcinku czyściliśmy też ten wąż. On był oklejony, po prostu był już nieszczelny, był oklejony takim plastrem, no takim na rany, na zadrapania. Natomiast ja go odwinąłem, ten plaster był już bardzo zniszczony, odwinąłem, wyczyściłem troszkę ten wąż. On jest naprawdę fajny, raczej by się już nim nie dało odkurzać, bo tak jak powiedziałem, on jest już tutaj chyba nieszczelny, ale jest na pewno ładniejszy niż taki owinięty plastrem. W takiej oryginalnej formie jest ten wąż dużo ładniejszy, dużo fajniej się to prezentuje, jest dużo ładniejszym zabytkiem. To jest już jednak rzadkość, takie węże znaleźć w komplecie z odkurzaczami. To nie jest częste. Także ja to wszystko teraz spakuję, odkurzacz wróci do właściciela, do pana Wojciecha, któremu bardzo dziękuję za udostępnienie tego odkurzacza tutaj do kilku prezentacji na kanale. Włożę też ten przewód, który się z tym odkurzaczem znajdował. A my na pewno wrócimy jeszcze do tego stojana z odkurzacza, bo postaram się go doprowadzić do stanu użyteczności, tak żeby w razie czego mógł być tutaj ponownie zamieniony, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dziękuję Wam za te wszystkie odcinki o tym odkurzaczu. No i widzimy się niedługo, bo starych Electroluxów i nie tylko Electroluxów do przejrzenia, częściowo do naprawy mam jeszcze całkiem dużo.